Tak jak widzicie, jestem właśnie na zjeździe poliglotów w Teresinie. Jest organizowany w tym roku w Teresinie w Polsce, zresztą tak jak w zeszłym roku. I zobaczę dzisiaj, czy to wydarzenie się opłaca, bo nie jest takie tanie. I co będzie się tutaj działo. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to jest zjazd poliglotów organizowany co roku. Dla wszystkich osób, które uczą się języków obcych, które lubią języki obce, nawet jeśli żadnych nie znają. I tak, dzisiaj jestem tu pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda i na czym to polega. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Na wydarzeniu są organizowane różne konferencje, różne spotkania, też myślę jakieś warsztaty w grupach, ale o tym zaraz się przekonam, bo jeszcze nie zaczął się ten dzień. I przez cały dzień można wybierać sobie, na jaką konferencję chce się pójść, na jakie warsztaty językowe chce się pójść i można poznać bardzo dużo ludzi z całego świata, bo każdy tutaj przyjeżdża na ten zjazd. Jestem dzisiaj z moją siostrą, która myślę chce się przedstawić. Czy cieszysz się na ten zjazd poliglotów, który nas czeka? Tak, bardzo się cieszę. Już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy. Jestem dzisiaj tutaj z gościem specjalnym, z Justyną, którą na pewno kojarzycie z Easy Polish, bo wszyscy, którzy oglądają moje filmiki, oglądają też Easy Polish. Cześć Justyna. Cześć wszystkim, cześć Ania. Bardzo miło mi Cię widzieć, pierwszy raz na żywo. I chciałam Cię zapytać, bo jesteś tutaj od wczoraj, jak Ci się podoba na tym wydarzeniu? Jest super, jest bardzo miło, jest tu bardzo dużo różnych ludzi, którzy mówią w zupełnie szalonej ilości języków, więc zawsze mówią przynajmniej jednym, który mamy wspólny. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu jest to też bardzo dużo ludzi, którzy uczą się polskiego jako obcego i prowadzimy z nimi przemiłe rozmowy o tym, jak ten proces wygląda i jak jeszcze możemy polepszyć nasze filmy, żeby było im łatwiej, więc bardzo polecasz. Jeżeli ktoś jest językowym entuzjastą i szuka innych ludzi, z którymi może porozmawiać o tym, jak się uczyć języków, albo porozmawiać w językach, których się uczy, żeby je poćwiczyć, to myślę, że tak, to jest miejsce dla takich ludzi. Okej, super. Więc dużo osób, które uczą się polskiego. Czy jest coś, co, nie wiem, zaskoczyło Was, że ci ludzie uczą się polskiego z jakiejś specjalnej motywacji, czy rozmawiałyście już z tymi ludźmi? Rozmawiałyśmy z tymi ludźmi, jest dużo takich motywacji, które są nam znane. Ktoś przeprowadził się do Polski do pracy, ma partnera, miał jakąś rodzinę, ale wiadomo, każda historia jest inna i jest to absolutnie fascynujące porozmawiać z tymi ludźmi na żywo i dowiedzieć się o tych konkretnych Tak, ja też poznałam właśnie osobę, która mówiła świetnie po polsku. Niesamowite to jest, że ludzie uczą się tak intensywnie. Okej, dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy również. Chcesz powiedzieć coś na koniec do Płynnie Że po polsku? bardzo miło poznać Cię było na żywo i na żywo jesteś tak samo uśmiechnięta i rozprowadzasz taką samą Tylko energię jak na Insta Stories i na rolkach. Dziękuję bardzo. Poznałam też bardzo dużo osób, które uczą się polskiego i jedną z takich osób jest Lukas. Dzień dobry, cześć. Cześć, Cieszę się, że jestem. Czy chciałbyś powiedzieć do kamery Płynnie po polsku, dlaczego uczysz się polskiego? Oczywiście. Wszystko zaczęło się dzięki mojej dziewczynie, która jest Polką i mieszka pod Częstochową. Dzięki niej zdecydowałem się na naukę polskiego z 2 lata temu. I od tamtego czasu nie przestałem się uczyć i bardzo często jeżdżę do Polski. Mam też kilku kolegów, więc tak, nauka nie skończy się. Tak. Czy masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Co robić? Bo mówisz świetnie. Dziękuję. Myślę, że wszyscy to możecie przyznać. Tak. Najważniejsze jest to, żeby osoba znalazła osobę,
która mówi po polsku płynnie, która jest Polką albo Polakiem, bo wtedy jak regularnie rozmawiasz z tą osobą, to będzie ci łatwiej rozumieć język ogólnie, tak? I oczywiście gramatyka i słownictwo są ważnymi rzeczami, ale też po prostu praktyka. Nie można lekceważyć ważności praktyki. I taka jest moja rada. Tak, to prawda. Też zauważyłam, że nawet nie nauczyciel, nie lekcje, ale mieć przyjaciela, kogoś, kto ci pomaga i kto cię nie ocenia przede wszystkim. I nie musicie się spotkać osobiście, też przez telefon można po prostu porozmawiać godzinę i wystarcza. I od samego początku mówiłeś? Czy zacząłeś mówić od samego początku, czy nie. jednak najpierw osłuchiwałeś się trochę z polskim i dopiero potem zacząłeś mówić? Tak, na początku to posługiwałem się książkami gramatycznymi i też chciałem rozszerzyć swoje słownictwo, a potem dopiero po 2 miesiącach śmiało próbowałem mówić z swoją dziewczyną, z jej rodzicami, ale nie od samego początku. Ale nie mieszkasz w Polsce teraz? Nie mieszkam w Polsce, nie. Niesamowite. Dziękuję bardzo. Gdzie mieszkasz? Może chcesz powiedzieć? Tak, aktualnie mieszkam w Wiedniu, Okej. ale chciałbym się przeprowadzić do Stanów, już jest zaplanowany. Rozumiem. Tak. Co lepsze, Polska, Austria, Stany? Jest tylko jedna dobra odpowiedź. No, uwielbiam Polskę, muszę się przyznać, Dyplomatyczna odpowiedź. że czuję się tak dobrze tutaj. Ja lubię gościnnych ludzi, którzy tu są i po prostu jedzenie też jest przepyszne. Super. Dzięki, Lukas. Bardzo Ci dziękuję. Było mi super miło z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Jestem z kolejną bardzo ciekawą osobą, która uczy się polskiego. Cześć. Cześć, Jak się nazywasz? nazywam się Manfred. Skąd jesteś? Jestem z Niemiec, z Mannheimu i uczę się polskiego od 8 lat. Teraz chciałem Wam powiedzieć, jak uczę się polskiego z piosenkami. Kiedyś znalazłem piosenkę, która bardzo mi się podoba. Mam ochotę słuchać wiele razy tą piosenkę. Próbuję pisać teksty słuchania. Gdy jest zdanie, którego nie rozumiem, przewijam trochę, aby znowu słuchać to zdanie. Jakie są Twoje ulubione piosenki? Na przykład Sierpniowy deszcz z zespołu Browa Żywiec, Ani ust, ani sił, ani treta. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, Andrzeja Sikorowskiego i kolenda dla nieobecnych Zbigniewa Presnera. Spotkałam znowu bardzo ciekawą osobę, która też uczy się polskiego i mówi świetnie po polsku. Skąd jesteś? Jestem z Hongkongu. I jak masz na imię? Mam na imię Izrael, jak kraj. Dlaczego uczysz się polskiego? To jest trochę skomplikowane, bo na początku uczyłem się, bo byłem studentem na wymianie i było mi trochę nudne, więc szukałem wyzwania. Więc zacząłem się uczyć tak zwanego najtrudniejszego języka świata, ale potem poznałem mnóstwo polskich przyjaciół, poznałem polską kulturę, podoba mi się i dlatego teraz kontynuuję się uczyć. Czy polski jest trudny dla Ciebie? Nie są łatwe, ale też nie powiedziałbym, że jest trudny. A co robisz, żeby uczyć się polskiego? Teraz obecnie nie aż tak aktywnie uczę się polskiego, tylko codziennie słucham jakichś podcastów, oglądam filmiki na YouTubie. No to wszystko, co robię. I od jak dawna się uczysz? Zacząłem się uczyć polskiego w 2016, ale uczyłem się tylko przez pół roku, a potem podczas pandemii wznowiłem naukę i teraz już 2-3 lata chyba. Okej. Czy masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Nie bój się. Świetna rada. Tak. Odwagi. Odwagi.
Znowu jestem z osobami, które mówią świetnie po polsku. Świetnie chyba. Na pewno znacie Lukę Lampariello, który uczy się wielu języków i zna wiele języków. Czy polski był trudny? Był trudny troszeczkę na początku, ale prawda jest taka, że kiedy zaczęłam uczyć się polskiego, już mówiłam po rosyjsku. Więc był trudny troszeczkę, ale nie aż tak trudny. Ale generalnie myślę, że to jest trudny język, powiedzmy, dla mnie, jak Włoch. Czy cały czas się uczysz? Czy podtrzymujesz teraz język? Co robisz teraz z polskim? Teraz staram się korzystać z języka codziennie. Na przykład czytam Gazety Wyborcze i staram się na przykład oglądać filmiki na YouTubie. Staram się robić coś codziennie. Myślę, że to jest sekret. Sekret to jest po prostu korzystać z języka codziennie. Skąd jesteś? Jestem z Brazylii. Z Brazylii, super. Ale teraz mieszkam we Włoszech, więc... We Włoszech? No, Gdzie? na południu. Wow. Możemy o tym potem porozmawiać. Bardzo chętnie. Czy polski był trudny dla Ciebie? No oczywiście był trudny, ale jak Luka, ja wtedy już mówię po rosyjsku i też po ukraińsku, więc na początku ja już dużo rozumiałem, ale mówić było oczywiście bardzo trudno. I pamiętam, że kiedy ja wtedy mieszkałem w Krakowie, jak zacząłem uczyć się polskiego. I po miesiącu ja już rozumiałem słowackiego, ale nie rozumiałem polskiego, chociaż ja uczyłem się polskiego, a nie słowackiego. Więc tak, mi się wydaje, że ja uczyłem się różnych słowiańskich języków i mi się wydaje, że polski jest najtrudniejszy. Rosyjski też, albo to samo? No wiesz, są podobne, ale mi się wydaje, że gramatyka języka polskiego jest trudniejsza. Ja wymowa, no na pewno to... Chrząszcz brzmi w Tak, więc chrząszcz brzmi w Trzcinie. To może powiedzmy razem na koniec. Chrząszcz brzmi w Trzcinie. Tak. Super. I jak się uczyłeś? Z jakich materiałów, z jakich metod korzystałeś? Czy masz jakieś rady dla osób, które uczą się polskiego? Nie pamiętam. To było 8 lat temu i mieszkałem w Krakowie przez 6 miesięcy. Rozumiem. Wtedy po prostu bardzo dużo rozmawiałem z ludźmi. Chodziłem do, jak się nazywa to taka kawiarnia? Bania Luka chyba? Więc ja tam uczyłem się po prostu polskiego. Okej, więc chodźcie do kawiarni, to jest rada i czytajcie gazety. Dokładnie. Tak jak widzieliście, miałam okazję poznać znanego poliglotę Lukę Lampariello. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ był on moją początkową inspiracją do nauki języków w ogóle. I nakręciliśmy razem filmik o uczeniu się języków w ogóle, w którym mówimy w różnych językach, także jeśli macie ochotę zobaczyć ten filmik, mówimy między innymi po polsku też, ale też w innych językach. Koniecznie zajrzyjcie na jego kanał, gdzie ten filmik się ukaże. I tak, w ogóle zajrzyjcie na jego kanał, jeśli uczycie się języków, bo myślę, że jest bardzo interesujący. Ten dzień na zjeździe poliglotów już dobiega trochę końca. Przyjechałam dzisiaj tylko na jeden dzień, więc nie wiem, co będzie się działo jutro, ale ogólnie bardzo polecam Wam to wydarzenie. Tak jak widzieliście, poznałam bardzo dużo osób, które uczą się polskiego i dużo osób, które uczą się innych języków, z którymi mogłam porozmawiać w zupełnie innych językach, w językach, które mamy wspólne. Więc bardzo polecam Wam to wydarzenie, jeśli kiedyś będziecie mieć okazję przyjechać. Nie wiem, czy w następnych latach będzie w Polsce, bo dzisiaj było w Teresinie, w tym roku było w Teresinie w Polsce, tak jak w zeszłym roku zresztą. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy byliście już na tym zjeździe poliglotów, albo czy planujecie być, czy to Was interesuje. Poza tym, że można spotkać dużo ludzi, to są też organizowane konferencje na tematy związane z językami, więc to jest bardzo ciekawe. Można znaleźć różne tematy, które Was interesują. Pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie mówić po polsku jeszcze lepiej, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Patreona, gdzie teraz jest 7 bezpłatnych dni próbnych, więc możecie przetestować trochę Patreona i zobaczyć, czy Wam się to podoba, czy nie. To byłoby na tyle dzisiaj z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa!